preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. W czyśćcu i w niebie są tylko ci, którzy wymarli w stanie własnym i bez grzechu śmiertelnego. W czyśćcu i w niebie są tylko ci, którzy umarli w stanie łaski uświęcenia. Jeżeli ktoś nie umarł w stanie łaski uświęcającej, nie idzie do czyśćca i nie idzie do nieba. Idzie do Kościół odpustki. Ma, tak je otrzyma, tak je strzeże, jak odpustność propozycji. Nie jako środki, które mówią o ofiarowaniu odpustek na rzecz zmarłych, nie jest jednak bynajmniej jakimś uwolnieniem od kardza grzechu, tylko rodzajem wstawiennictwa. I nie wiesz, czy drugi człowiek umarł w stanie łaski uświęcającej. Ty nie wiesz o sobie, czy umierasz w stanie łaski uświęcającej, czy nie. Ty nie wiesz ani o drugim, ani o sobie, który wyspowiadał się, który przyjął wiary i który przyjął sakrament ostatniego namaszczenia, czy jest w stanie łaski uświęcającej, czy nie. Nie wiesz o tym. Masz nadzieję, że ten stan uzyskujesz, bo spełniasz warunki. Ale czy tak jest, czy nie, przekonasz się z sądu Bożego, a nie Twojego poroniony w płocie, by się chciało wołać imionami, nazwiskami. Pana Ciotwórie też. Święty Paweł o sobie mówił poroniony płód, pisk, a wierzy jak Kościół przykazał, a ci, którzy wierzą, jak Kościół nie przykazuje, gdybyś o nich powiedział wprost poroniony płodzie, obrażą się. A po co ci to mówię? Bo możesz widzieć człowieka, który się spowiada, widzieć człowieka, który przyjmuje wiary, widzieć człowieka, który jest namazany ostatnim namaszczeniem, odchodzi do wieczności, umiera, ale nie wiesz, czy się dobrze wyspowiadał. Czy widzisz pyszałków i głupców, którzy chodzą zadowoleni sami z siebie, bo dobrzy ludzie są. I im bardziej się litują nad innymi ludźmi, tym bardziej mają przekonanie, że dobrzy są. Ale pytanie, a co wobec zła, co ci inni ludzie robią? Czemu tej fali nie idzie zatrzymać? Czemu jak w koło popatrzysz, to wszędzie szpindel, wszędzie zło? Czemu od lat jesteśmy oszukiwani co do jedzenia? Wróć przez światowe organizacje, przez rządy, państw. Czemu matki, które mają rodzić dzieci, mają je truć, mają ich nie dożywić, mają sprawić, że dziecko z tego powodu, że zamiast masła będzie olej żreć słonecznikowy czy rzepakowy samo albo przez swoją matkę, ma na całe życie mieć sfiksowaną psychikę, ograniczony rozum. Ani razu nikt pana nie opluł, pan pluje. Spróbuj tym nożem coś zrobić. Odejdź tym nożem. Odejdź tym nożem. Odejdź tym nożem. Sobór Watykański II, najważniejsza dziedzina życia, religii, oszukani przez gołąbkowe twarze, które do końca życia żyły w tym kłamstwie i nie prostowały go. Wojtyła spośród nich, poroniony płód, oszust. Czemu wokół w tym świecie tyle zła i nie można go łatwo przetrącić, bo grzech jest w nas, bo przyjmujemy fałszywe przekonanie o swoim usprawiedliwieniu. Czemu pan Maciek Zieliński, uśmiechnięte prosie, to już chłóci nie ma, a ile dzieci ma? Ile dzieci spłodzi, ile otrzymuje z oszukiwania ludzi?